nasza karawana przybiła do nowej atrakcji, czyli do Doliny Gwiazd. Która swoją nazwę wzięła stąd, że miejscowi głoszą taką legendę, iż spadła tutaj wielka gwiazda, prawdopodobnie meteoryt, który zbudował tą dolinę. A tak naprawdę to jest proces erozji wody, który wypłukuje tą skałę osadową, która jest bardzo miękka. I warto tutaj powiedzieć, to jest bardzo podobne do Kapadocji. Jak się było w Kapadocji, to już potem ciężko odnaleźć jakieś wow w takich miejscach, przynajmniej mi. Mi się to bardzo podoba. Irańska Kapadocja jest naprawdę super. Daniel jakoś dzisiaj chyba już za dużo widział. Za dużo skał, tak, tych samych. Za dużo skał. Ja się zachwycam takimi skałami, bo jednak to, co stworzyła Matka Natura, jest najlepsze. Tak. I warto to doceniać. Matka Natura jest tutaj bardzo istotna, bo to jest jedyny park narodowy, który jest wpisany zgodnie z wytycznymi UNESCO na Bliskim Wschodzie. Nie ma takiego drugiego miejsca, ponieważ no to też jest Iran. Tu trzeba wziąć pod uwagę to, że podejrzewam, że więcej tych zabezpieczeń, czy jakichś ludzi pilnujących, czy jakichś reguł przestrzegają wtedy, kiedy jest jakaś akredytacja z UNESCO. Normalnie można wejść, gdzie się chce, nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast oficjalnie jest to wpisane jako park narodowy uznawany, czyli te wszystkie zasady, które UNESCO proponuje, są tutaj zachowane i to jest chyba taka bardzo ważna informacja, że tylko na tej wyspie to jest jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie, nie tylko w całym Iranie, ale na Bliskim Wschodzie. Tak. Podobno też w tej dolinie słychać głosy i też jest legenda w związku z tym, że są głosy umarłych. Druga legenda głosi o tym, że są tutaj skrzydlate wróżki i to one tak śpiewają, ale my tego nie słyszymy. Ale podobno to jest. Może nie dziś, może nie dziś. To powoduje może wiatr. Kiedy indziej. Jedyne głosy, jakie było dzisiaj tutaj, słychać to naszej kłótni, bo kończy nam się wiza. Aldona się zachowuje jak Chińczyk od kilku dni i cały czas zdjęcia. Bo ta wyspa mi się szalenie podoba, naprawdę polecam. No. Jest tutaj tyle atrakcji, że na tej wyspie nie wiem, czy tydzień wam wystarczy. Tak, i zmieniamy w ogóle reguły. Ja lubię takie gwiezdne klimaty. Reguły wyprawy i nazywamy wyprawa do wyspy na Iranu. Jak się nazywa? Keszm. Tak, dzisiaj to w ogóle mieliśmy taką wyprawę po wyspach, bo tych wysp zobaczyliśmy kilka. Ile? Jedną. Jaką jedną? A no to dobra, tamtą drugą jeszcze, ale która się odcina. Tam, gdzie woda odeszła, to też byłeś na wyspie, tylko doszedłeś pieszo. Milion 200. Ale my nie korzystamy z takich usług. Tak. To są następne wyspy. Piękne są. I można tutaj przyjechać na kładzie albo na wielbłądzie na te wyspy. Co tu się dzieje? I jest wielbłąd, i jest po prostu wszystko. Paliwo dla wielbłądów wygląda w ten sposób. Jak ktoś chce nakarmić wielbłąda, my już teraz wiemy jak. Ogólnie Christopher powiedział, że dbają tutaj o te wielbłądy, bo to jest ich sposób zarabiania. No i chyba rzeczywiście tak jest, to nie są konie nad morskim okiem. Jak się ta wyspa nazywa? Naz. To są wyspy Naz. Tak, ale ta plaża jest jedną z najpopularniejszych plaż dla Irańczyków, co widać zresztą po wycieczkach, po kamelach, po kładach. Tam jest samochód, który ciągnie skrzydło, no wszystko tutaj jest. Jest wszystko.
polecamy. A nie ma wody, bo Teraz. zwykle To jest odpływ. tu jest woda. Mi tu też już odchodzą wody i zaraz nie wytrzymam i naprawdę, ale ogólnie za granicą pewnie znacie to, jak jeździcie. Wydaje wam się, że was nikt nie rozumie, można się pokłócić, ale wydaje mi się, że nie. Że... Chociaż... Mi się wydaje, że jak my się zaczynamy kłócić, to zaraz nie wiadomo skąd bierze się mnóstwo Polaków, każdy nas rozumie, a Ale na pewno prawdopodobieństwo spotkania Polaka w Iranie jest bardzo małe. na pewno nas rozumie z ręka, dlatego że ona jest nie do końca francuską, jest w połowie Chorwatką, więc zna świetnie serbski, a serbski jest mega podobny do polskiego i ona klei te wszystkie słowackie języki. A ja zrobiłem w ogóle faux pas wczoraj, jak wam przedstawiałem Shiri, to znaczy kochanie po francusku. Nie mam pamięci do imion i po prostu myślałem, że ona cały czas do niego mówi Shiri, to jest jego imię. I mówiłem do niego cały dzień kochanie. A teraz znowu nie pamiętam. A on też jest dobry, bo on w ogóle udawał, że wszystko jest w porządku. Są jakieś głosy? Tak, ptaka. Są jakieś głosy, ale Daniel mówisz to ptak? Oj, nie wiem. Może to latające wróżki? Może to twoja wyobraźnia. Nie, jeżeli to nie jest ptak, to wiatr. Mimo tego, że jest styczeń, to już dosyć bardzo opaliliśmy się głównie tutaj, na wyspie Keszm. I to jest bardzo fajny czas, styczeń, właśnie, żeby zwiedzać Zatokę Perską, dlatego że temperatura jest bardzo znośna. Jest poniżej 30 stopni. I porównałabym to tak do Wysp Kanaryjskich, że nie jest za gorąco, bo kiedy tutaj przyjedziecie wiosną czy w lecie, to jest Mordor, to jest totalny Mordor, to jest 50-60 stopni i jest masakra. Wtedy można się poparzyć, a teraz tak słońce fajnie opala i naprawdę jest gicior. To, co jest bardzo ważne, Iran jest jeszcze fajny. Jeszcze jest fajna wyspa Keszm i te pozostałe, dlatego że jest bardzo dziko. Oni się dopiero budują i zbroją na tą turystykę. Jednak nie ma tych wszystkich wysokościowców, wieżowców, hoteli i całego takiego turystycznego spędu. Jest tego bardzo mało i to jest takie fajne, lokalne, jeszcze tanie. Naprawdę teraz jest dobry czas na to, żeby zwiedzać Iran pomimo wszystko, bo niedługo będzie tak jak wszędzie, bo oni czują to, chcą zarobić i wiedzą, że można z tego zrobić biznes, więc coraz więcej się tutaj rzeczy buduje. Widać najbardziej w stolicy wyspy Keszm, która się nazywa Keszm i tutaj już to jest budowla na budowli i budują właśnie duże wysokościowce. Zaraz sobie coś tutaj popatrzymy, ale wątpię, że będziemy nagrywać, dlatego że zaraz będzie ciemno. No a my nie mamy czasu. Chcemy zobaczyć jeszcze jedno miejsce na wyspie. A lody w Iranie są z szafranem, przynajmniej ja tak trafiam, a niekoniecznie lubię do deserów szafran. Nie wiem, wy lubicie? Kebabownia, pokażę wam jak wygląda. Tu jest w ogóle jakiś challenge na światła. Kto ma więcej żarówek, ten ma lepszy kebab. Z przodu, z tyłu potem są następnie wszystkie jak się nazywa te napisy podświetlane? Jak to można nazwać? Szyldy. Szyldy podświetlane. Potem zaczyna się challenge na głośniki, kto głośniej puszcza muzykę. A się teraz wyłączyli? A teraz włączyli, dlatego nagrywamy, tak. Co jakiś czas po prostu włączają, bo tam jest... Tam jest jeden na krześle taki duży głośnik. No i na razie wygrywa restauracja, w której my się zatrzymaliśmy. Tutaj najgłośniej grali, najgłośniej świecili. I najbardziej się cieszyli, że my się cieszymy. A jeszcze wam powiem, myślałam, że tylko polewa jest szafranowa, on cały jest szafranowy. Daniela, nasz sąsiad, wziął za rękę i go prowadzi gdzieś. Nie wiadomo o co chodzi, ja ich gonię. Idź, bo to nasza intymna sprawa. Gdzie wyjdziecie? Daniel, chcesz mnie zdradzić? Z mężczyzną? Ja nie, ale nie mam wyjścia, no niestety. A jesteśmy w stolicy wyspy Keszm, czyli w miejscowości Keszm. To jest jedyna miejscówka.
żeby stanąć kamperem i zobaczyć stolicę, chociaż w tej stolicy to nie bardzo jest co zobaczyć. A w Iranie cały czas jest impreza! To jest street food, Iranian street food, czyli to są szaszłyki. Rozłożył się on tutaj koło nas, bardzo blisko przed kamperem. Dosłownie przed kamperem naszych znajomych z Francji i będziemy próbować. Jest bardzo tanie. Ile? 2,50 za mięsny. Ale ty mówisz złotych? Złotych, tak. 2,50 za mięsny, a ten... O, a to jest... Okej, bo styk. To jest napój irański, który często kupujemy. Would you like that? A teraz próbujemy taki z winogron, bo z winogron jest bardzo popularny. Jak zaczynamy dzisiejszy dzień? Śniadaniem. Niestety wszystko jest zamknięte, więc jesteśmy już naprawdę prawdziwymi Irańczykami. Zawiózł nas Gosek, który nas za chwilkę będzie wiózł tamtą łódką do marketu, bo wszystko jest zamknięte, żebyśmy sobie kupili jakieś produkty. Tak wygląda nasze śniadanie. It's good? Very good. Very good. Iranian style. Yeah. Mamy obrus. Oni używają tych plastikowych obrusów. Siedzimy na tym samym kocu i żeby on się nie poplamił, to oni takiego czegoś używają. Wszędzie jest plastik. Ładny obrus wybrałam. Tak. Wsiedliśmy na jakiejś wysepce, ale się musieliśmy wrócić, bo on zapomniał, że łódka odpływa. A nie wiem nawet gdzie jesteśmy. Nie wiem jakbyśmy wrócili w pław, tylko... Zadzwoniłby po jakiegoś ziomka. To są mangrowce, drzewa, które tworzą lasy mangrowe. One odsalają wodę. Żeby móc żyć. Ogólnie I się rozmnażać, bo one przyjechaliśmy, się rozmnażają. Tak, do tego mniejszego lasku. To jest jakaś wysepka na razie. Ja mam nadzieję, że ta główna atrakcja jeszcze przed nami. Nie wiemy. Weszliśmy sobie w takie błotko, dosyć grząskie błotko, bo teraz jest odpływ, więc nie wygląda to tak, jak się spodziewaliśmy. Lepiej tu przyjechać, jak jest przypływ. Czyli wieczorem, po południu w sumie. To znaczy, chodzi tutaj o porę roku. Tak? Tak, jeżeli chodzi o Ale teraz pory jak dnia... obserwuję, to może odchodzi, przychodzi i znowu na wieczór odchodzi. Nie. Tutaj to zależy od pory roku. Może tam wieczorem jest trochę więcej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o porę roku. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o porę dnia, to żeby zobaczyć więcej ptaków, które tutaj zimują i też przylatują z Iranu, z innych części, to w zimie można je obserwować, około 100 gatunków ptaków, przede wszystkim pelikany i flamingi. I lepiej tutaj jest być o wschodzie słońca albo o zachodzie słońca. To dla ptaków się przyjeżdża czy dla drzew? My jesteśmy w południe, no tu, żeby zobaczyć wszystko. Ogólnie rzecz biorąc, to ja miałem takie wyobrażenie tego, że to będzie tak jak gdzieś tam w USA będą aligatory pływały między tymi drzewami i tak dalej, ale chyba na razie tego nie zobaczymy, Chyba bo jest odpływ. nie za bardzo są aligatory, przynajmniej nie słyszałam o tym, nie Ja? wiem, może słyszeliście. Natomiast oprócz tych lasów mangrowych są przepiękne góry i ogólnie bardzo ładny to jest region. Woda też ma taki fajny kolorek. Tak. Fajnie to wygląda. Z tyłu są góry, z przodu są góry. Tutaj jest taka typowa Woda. chatka. Pokaż. Tam jest woda, tu pokaż. jest woda. Pokaż widzom. A wszędzie są góry, czyli to, co my lubimy najbardziej. A Chatka to, jest na piknik Alani. to jest taki piknik, ale to też fajnie wygląda, bo jest tego dużo w Iranie. Dużo? Tak, No takich piknik Alani jest chatek. dużo. No, zaraz zobaczymy, czy w Oni głównej to tak atrakcji lubią, będzie... tak Czy w głównej atrakcji będzie więcej drzew, czy mniej? No więcej będzie, przynajmniej tak wynikało ze zdjęć z internetu. Płyniemy. Teraz tu wszędzie, gdzie płyniemy, to jest tak, że ta woda opadła o jakieś dobre 2-3 metry i wróci o 18, więc jako tako tego lasu nie widać. On się wyszedł brudzić. I tłumaczy teraz, że te piją wodę i to są te małe, to wszystko co jest tutaj, to urośnie potem takie duże. Nogi umyte, możemy jechać dalej, ale to nie zmienia faktu, że jedno drzewo mniej w tym lesie mangrowym. Każdy turysta, jak tu im przyjeżdżają, wyrywają to,
Jak myślisz, za ile lat go nie będzie? Nie wiem. Pokaż. Ale strasznie ich jest dużo. One się tak szybko rozmnażają. No nie wszystkie pewnie przetrwają długo. To jest obszar chroniony. To może przetrwają. A my Tu mieszkają wyrwaliśmy tylko jedna. ptaki. O, krabik! Właśnie nam złapał kraba. Niam, niam. Ogólnie rzecz biorąc, to tu jest dosyć mocno błoto, ale wszędzie są, oprócz tego, że kraby, to są też ryby. Nie udało nam się ostatnio popływać z delfinem, teraz widzimy jednego. To jest pierwszy raz nasz na żywo, nie? Tak, widzieliśmy je tylko na Teneryfie w Loro Parku, ale już nie chodzimy do takich miejsc Tak. i wypatrujemy takich na dziko. Polowanie na delfina. Nie wiemy gdzie jest, czasami się pojawia, ale to jest dzikie zwierzę, raczej nam nie będzie pozować. Są dwa. Na pewno dwa. Może więcej. Jest! Teraz zabawa w piratów. Odpłynęliśmy, no. Gostek próbuje w bardzo fajny sposób umilić nam ten rejs. Nastał czas rozstania. Najgorszy ze Zrinką i Tristan. Tristanem. Tristan. Słyszycie ten akcent? Shiri, my Shiri. Ale mamy nadzieję, że kiedyś się spotkamy gdzieś tak. w świecie. Jeden taki element, że się już z kimś pozna, dobrze się z nim żyje. I trzeba powiedzieć, Najważniejsze, że Goodbye. spędziliśmy miło czas. we say about we very like you and now it's very... Yeah, that's what you say Yeah. because we don't understand Polish. Very Okay. sad situation. Good luck! Good luck. And see you again. See you again. Sure. Już poza wideo były misiaki, teraz ciężko z kamerą. Ostatni element, jaki musimy pokonać, opuszczając wyspę, to jest oczywiście prom. Żeby nie być głodnym, kupiliśmy sobie kanapki irańskie, ale co jest śmieszne, to kanapka irańska jest z ich chlebem, więc to nie jest kanapka, to jest tortilla, Podstawą kuchni irańskiej jest oczywiście ryż. której Podstawą- uprawiają u siebie, bo to jest gdzieś Nad tam... Morzem Kaspijskim uprawiają ryż. Natomiast jeśli chodzi o kanapki, no jest w tym ich chlebku, lawaszu. Tu jest ogóreczek ich kiszony, on jest mocniej słony niż nasz, ale ma jakieś przyprawy, jest dobry. Jak na pikle jest całkiem niezły, choć my jednak jesteśmy zwolennikami naszych polskich ogórków. Są w Polsce najlepsze kiszone ogórki. Bez octu. Kapusta pekińska, kurczak mi się wydaje. A moja też taka jest? Nie, dwoje różne wziąłem, tak żeby spróbować, bo w ostatnim sklepie bezsłownym, bo cały Keszm jest strefą bezsłową, czyli wszystko jest tańsze niż ogólnie w Iranie, chociaż restauracje nie, bo to są produkty, które trzeba dowieść, ale jakieś takie różne rzeczy, usługi są tańsze. Ta nie jest zła, powiem ci. Próbuj tej. A moja nie wiem, z czym ona jest. A nie jest zła. Ogólnie wszędzie pchają też szafran. To jest w ogóle To jest jak z dżemem. kraj szafranu. I ja za każdym razem, kiedy kupuję sobie loda, nawet jak jest czekoladowy, jem, o, w końcu mam bez szafranu. A na samym końcu Muszą dodać. jest troszeczkę szafranu. Ile zapłaciłeś za te kanapki? Taka kanapka to jest coś poniżej złotówki. Z mięsem. Z mięsem. Drugą podstawą kuchni irańskiej, oprócz ryżu, jest kurczak, dlatego że jest on tani i on jest tutaj podawany na wiele sposobów. Oczywiście każdy jest z szafranem. Czy jest żółty, bo szafran jak się kupuje jest taki czerwonawy, ale jak się go przyrządza, to on żółknie, wydaje z siebie żółty kolor. I wszystko jest żółte, wszystko Wszystko w sami Iranie jest Irańczycy żółte. nam mówili tak, że już mają czasami dość tego szafranu i by zjedli coś innego, no ale to jest niemożliwe.
na promie się nudzi, to zawsze w aucie można sobie sziszę zapalić. Daniel, tyle osób do zmieniania oleju? Tak, bo nie ma filtra. O tego? Nie, no żadnego. Te tylko są przedmuchane, ale z tym się liczyłem. Patrzcie, ile tutaj jest oleju. Od razu widać, że miejsce do wymiany oleju. Jesteśmy w miejscowości Bandar Abbas. Bandar Abbas. Ale chodzi o filtr, że to nie jest popularny ten samochód. No nie jest. Ale za to jest bardzo dużo ludzi do wymiany oleju. Mogłem wyrzucić z parę butów albo trochę ciuchów i kupić na zapas, nie pomyślałem. Jak jedziecie do Iranu, macie jakiś samochód, chociaż wszyscy mówili, widzieliście, no ze świecami nie było problemu. Ale z filtrem oleju już jest. No nic, na następny raz będę pamiętał. A dużo ludzi kiedyś pisało, woźcie części, no i to by jednak się przydało, żeby mieć ze sobą ten filtr oleju. Bo I do teraz... Iranu wrócimy, także następnym razem z filtrem. Olej był świeżo robiony, świeżo. 10 000 temu kilometrów w Bułgarii i jedyne co to te syfy, kurde, w końcu się zapcha filtr oleju i te syfy będą krążyć w silniku i nam się zatrze. Frankfurt Petroleum. Jakiś niemiecki. Zobaczymy niemiecki samochód. Pokaż, nie ruszaj. Nie ruszaj. Zaraz. Niemiecki samochód, niemiecki olej. To najważniejsze, że dopasował. Popatrzyliśmy w wymiary tego filtru, bo on go nie odkręcał, tylko popatrzył, powiedział, że nie ma. I okazuje się, że podrążyłem. Tego też nie lubicie, jak mówię mechanikowi, co ma robić, ale tutaj tak trzeba, bo inaczej on tego nie zrobi. I okazuje się, że filtr taki ma. I będziemy mieli nowy filtr. Podrążyłeś? Podrążyłem temat, ja muszę podrążyć. Ja jestem drążyciel. I wymiar znalazł, wszystko się okazało, że jest. Będziemy mieli wstawiony, nie wiem z jakiego modelu, ale identyczne wymiary, bo mierzyliśmy. A cena? A nie wiem, a to już... Jeszcze nie rozmawiamy. Nie, najważniejsze, żeby był. Aperitif na wymianę oleju. Pojechał, bo nie znalazł u siebie, ale powiedział, że nie ma problemu, jest ok. Ale co nie ma problemu? No żeby znaleźć taki... Są mandarynki. Nie, pomarańcze mamy. To są pomarańcze? To są mandarynki, się nie zna. Jako że znajdujemy się w Zatoce Perskiej i mamy blisko morze, Iran to też owoce morza i będziemy próbować. Ale to nie są takie same owoce morza jak wszędzie, bo to jest europejski bardzo styl. Są sosy, jest burger i będziemy jeść. Daniel już się nie może doczekać, kończymy. Będziemy jeść nie wieloryba, tego drugiego. Rekina. Ja jestem po prostu zmęczony na nagrywanie. Daniel Rekina. jest zmęczony. Ja też jestem zmęczona. Ruch jest wymagający, zwiedzanie i tak dalej. Mamy też ośmiornicę, małże. Calamari, a to jest jakaś ich ryba, nie wiem jaka. Jakaś ryba. Ale dobra, jemy, bo stygnie. Dostaliśmy jeszcze do testów zupę i ona jest z małży, krewetek. Małży, krewetek. I nie pamiętamy już z czego, ale będziemy próbować. Zupka bardzo dobra. Oj, wszystko było bardzo dobre. Owoce morza w Iranie są naprawdę spoko. I tanie są. Chyba tanie. Zobaczymy, ile zapłacimy. Zaraz zobaczymy, ile zapłacimy. I czy na pewno to był gratis. Bandar Abbas, jeden z naszych najgorszych noclegów, najgłośniejszych, masakrycznych, ale zobaczcie, jak ludzie sobie tutaj radzą. Ile ludzi śpi w namiotach. Namioty są strasznie popularne. Irańczycy teraz właśnie w zimie mają wakacje. Teraz wyjeżdżają, bo da się wakacjować, da się oddychać, zwiedzać. I tutaj głównie ludzie są, żeby zwiedzić wyspy irańskie, bo w Bandar Abbas jako tako nie ma nic do zwiedzania. To znaczy coś tam by się znalazło, ale to jest takie naciągane. Raczej nie polecamy tego miejsca, to jest takie miejsce bardziej przeładunkowe. A zobaczcie, ten namiot na tej ciężarówce jest po prostu awesome, niesamowity jest. W Bandar Abbas jest bardzo dużo ludzi, jest to chyba najbardziej tłoczne miasto, które do tej pory zwiedzaliśmy i jednocześnie najbardziej gorące w całym Iranie. Jest nazywane piekłem Iranu,
I my się z tym zgadzamy. Ale nie w kontekście temperatury w Całkowicie. zimie, tylko w kontekście tego, co tu się dzieje na ulicach, wszędzie. W zimie jest znośne. Z tyłu całe przedszkole. Say hello. आता दास्त कमध्ये साला म्हणजे कोणी How much? I want to... जास्त थांबायचं हा 5 dzieci. A to jest nasz ziomek Benim? Habib Habib. Habib Habib. Nasz ziomek. Jedziemy razem na obiad, zaprosili nas. Nie wiem nawet gdzie. Dzieci już dojechały. Aldona miała okazję, bo ja dosyć często z Irańczykami podróżowałem, żeby się przejechać z Irańczykami, bo to jest całkiem inne doznanie. Nie wiem nawet, w którym ona jest samochodzie, bo są 3 samochody. I don't know. A, tamtym była, okej, wysiadła gwiazda number one. Zaraz się zapytamy. Dzieciom się bardzo podobało. Jak Ci się podobało jechać z Irańczykami? Okej, próbowałam rozmawiać z Sarą na migi i z Dawidem trochę lepiej, bo on trochę kleił angielski. Nie miałam internetu, więc ciężko. Zaraz weźmiemy Wasko i będziemy... I powiedziała mi Sara, że mogę nie mieć nawet już tutaj chustki, ale w domu to już w ogóle mogę zdjąć. A pytam się, dlaczego ty chodzisz w hadżibie? A ona powiedziała, że Habib jej mąż lubi. Więc ja mówię, aha, no to jak lubi, no to ja też mu sprawię tą przyjemność i będę w tej chustce, bo mam dzisiaj nieułożone włosy. Bo jak chustka cały czas smaruje, to są takie rozczochrane, a nie mam żadnej szczotki. I gumkę zgubiłam w ogóle do włosów, bo miałam tak trochę związane. To, co jest charakterystyczne na nim mocno podgłośnią, to to, że mimo, że nie można puszczać muzyki, to wszędzie są tak duże głośniki. A tu w domu to już w ogóle mają ogromne, takie kino grające. I będziemy mieć obiad ze wszystkimi. Musimy jechać dalej. Wiza się kończy. Daniel ma rację. No nie zobaczymy wszystkiego, ale Iran to jest takie państwo, myślę, że najciekawsze, które dotychczas widzieliśmy, najbardziej interesujące, najbardziej zróżnicowane, egzotyczne i z najbardziej, po prostu tak o tym myślę, z najbardziej wspaniałymi ludźmi, jakich poznaliśmy. To jest taka Turcja, ale podkręcona 10 razy bardziej. Jest po prostu mega. Ludzie są wspaniali, cudowni i tacy niezmanierowani. Dzieci nie chodzą tutaj z telefonami. Nie tylko dlatego, że mają słaby internet, tylko po prostu nie ma takiej kultury, taka jaka jest w Europie, że każdy jest w telefonie. I kiedy się odłoży ten telefon, tak jak my nie robimy zdjęć, przestajemy pracować, to jest tak super. Czuję się tutaj taką wolność, mimo wszystko wolność, wiatr we włosach, piasek z pustyni i poszedł. Jest naprawdę mega. Iran jest wspaniały i tak właśnie myślałam, że jak wyjedziemy z tego zimna, czyli z góry, tak jak jechaliśmy, to Iran bardziej nam się spodoba i pomimo wszystko pokochamy go, bo my przyjeżdżamy do danych miejsc dla ludzi, dla przygody. Oczywiście fajnie, jak są w tle fajne widoki, piękne miejsca, jest super, ale bardzo przyjemnie jest tutaj. Jak wszyscy sobie machają, witają się, rozmawiają, jest miło. Jest tak, no w Europie tak nie ma. I to nam się bardzo podoba na wschodzie. Nawet bardziej nam się podoba, niż myśleliśmy, że będzie nam się podobało. I tym sposobem kończę tego vloga. Będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnicie film dalej, bo zwiększy nam to zasięgi. Będzie nam bardzo miło, jak zostawicie lajka albo komentarz. Dziękujemy bardzo za to, że jedziecie z nami do Indii.